Dzień drony. W tym filmie zabieramy Was na testy nowego drona od Autel Robotics. Firma Autel wypuściła drugą generację swoich dronów, z których mamy 3 opcje do wyboru. Wersję Pro, czyli 6K, Dual z kamerą termowizyjną oraz 8K. Dzisiaj skupimy się na Evo 2 Pro, którego mieliśmy szansę testować. Evo jest wyposażony w zaawansowaną kamerę z 3-osiową stabilizacją, która rejestruje obraz z rozdzielczością 6K do 60 klatek na sekundę. Posiada jednocelową matrycę. Evo rejestruje zdjęcia z rozdzielczością 12 megapikseli i szerokim zakresem dynamiki. Regulowany zakres przysłony od 2,8 do 11 i maksymalna czułość ISO 12800 umożliwia fotografowi tworzenie zdjęć o wyjątkowej precyzji i ostrości. Komputerowe systemy wizyjne zapewniają omijanie przeszkód do 40 metrów z przodu, wykrywanie przeszkód z tyłu oraz czujniki dolne dla dokładniejszego lądowania i stabilnych lotów wewnątrz pomieszczeń. Kupując Evo 2 dostajemy drona, kontroler, parę zapasowych śmigieł, ładowarkę i kable OTG Micro i USB-C. Do wybrania mamy zestaw podstawowy lub powiększony, z którego korzystamy na ujęciach. Znajdziemy w nim dodatkową baterię i walizkę. Aby zacząć lot, zdejmujemy osłonę gimbala, wkładamy baterię i włączamy dron, przytrzymując przycisk na akumulatorze przez 3 sekundy. W kontrolerze mamy wbudowany 3,3-calowy ekran OLED przedstawiający kluczowe informacje o locie lub podgląd HD na żywo. Pozwala to na oglądanie obrazu z kamery bez konieczności użycia urządzenia przenośnego. My podłączyliśmy telefon, aby uzyskać dostęp do bardziej zaawansowanych ustawień i autonomicznych funkcji lotu. Na pasku na dole możemy zmieniać ustawienia dotyczące kamery, np. zoom, ekspozycja czy przysłona. Przedstawiony na ekranie pasek czujników płynnie podświetla się na czerwono w miejscu, w którym jest widoczna przeszkoda. Autonomiczne funkcje to np. tryb dynamiczny, w którym dron rozpoznaje do 64 obiektów, aby lepiej weryfikować cel, który ma być śledzony. Viewpoint, w którym za pomocą jednego przycisku wysyłamy drona w wybrane miejsce, albo standardowa funkcja dla dronów profesjonalnych, czyli orbita, w której dron lata wokół punktu centralnego. Przed Wami kilka ujęć, które udało nam się nagrać.
dzięki któremu możemy bezprzewodowo przesyłać obraz z drona na dowolne urządzenie przez port HDMI, USB lub Ethernet. A dodatkowo, co ciekawe, możemy zdalnie sterować ustawieniami tego drona niezależnie od operatora, czyli operator ma aparaturę z podglądem na żywo, a osoba zdalnie może sterować ustawieniami kamery, zwiększać, zmniejszać zoom i wszystkie ustawienia dotyczące nagrywania, nawet uruchomić nagrywanie filmu, wideo, zatrzymać, będąc niezależnie w innym miejscu z tym urządzeniem. Autel Live Deck daje dużą przewagę, ponieważ mamy wyjście Full HD 60 klatek z zasięgiem do 7 km, wbudowaną baterią 5000 mAh i pozwala to po pierwsze podłączyć urządzenie iOS oraz Android, dzięki czemu mamy jakby sterowanie nad dronem, możemy zmieniać ustawienia dotyczące kamery, włączyć, wyłączyć nagrywanie, niezależnie od operatora drona. Więc na przykład telewizja po zakupie takiego zestawu może prowadzić relacje na żywo i na wozie transmisyjnym osoba mająca dostęp do urządzenia może zmieniać parametry kamery, przesyłać od razu na żywo obraz. I najważniejsze jest to, że to jest niezależne. Operator może być kilometr dalej razem z dronem, a tutaj to urządzenie pracuje niezależnie i nie musimy się podpinać żadnym kablem do aparatury sterującej.